Ten Citek tak w ogóle to chyba popełnił harakiri. Ten dławik jest oderwany tutaj od kleju. Albo ktoś go walnął z buta, albo gdzieś spadł z drugiego piętra. Słyszę takie jakby się coś ładowało. Dałem kliny do paneli na gumkę. Kurde, jaki bezpiecznik, 25 amperów. Oscyloskop ręczny, czyli skopometr, czyli tu nie ma sterownika aktywnego przetwornicy, czyli to po prostu są negatory. Ta stolnica do ciasta jest bardzo fajna, bo w nią się można wrzynać. Do JBC zakupiłem sobie taki grot. Jedne z moich ulubionych narzędzi. Dostałem od widza, jak byłem w Warszawie. Bardzo dziękuję. Dętka i nożyczki to najlepsze gumki, nie? No i zobaczcie, jak pięknie to naprawiłem. Łapię i sobie zwijam. Zwijam. I mam takie coś. Odpalmy, zobaczymy, czy to działa. Okulary ochronne, halogen ochronny. Teraz trzeba naprawdę uważać. Czy coś śmierdzi? No, jesteśmy w termowizji. Tu jest strona fazowa. 95 stopni. Co ma? Nie, jest cały czas zwarcie teraz. Cześć, witajcie. Dzisiaj naprawimy sobie, albo spróbujemy naprawić Citeka Multix S36, czyli to jest 3,6 A. On przyszedł też w paczce z Citekiem MXS10, tylko ta dziesiątka jest przepotężnie uszkodzona, chyba była grzebana, ale o tym Citeku to raczej będzie osobny film, albo w ogóle wcale nie będzie filmu. Zobaczymy. Tutaj spalona jest chyba cała strona i pierwotna, i wtórna. Już nie pamiętam, robiłem wstępne pomiary. Tutaj nie wiem, czy ktoś po prostu odciął tego PTC-ka, czy co. Ogólnie miałem naprawiać tą ładowarkę Noco Genius, ale taki potężny mega to jest wielki kolos. Natomiast zamówiłem złe części, więc ten film będzie później. Przy okazji tego filmu z tą ładowarką chciałem wam pokazać multimetr i oscyloskop, taki skopometr, czyli oscyloskop ręczny, czyli skopometr, a to jest jeszcze funkcja multimetru z oscyloskopem, można to sobie przełączać. Będę go używać podczas tego filmu, żeby się z nim bardziej zaprzyjaźnić, oswoić, przetestować. Już tam używałem, ma kilka fajnych funkcji i też GVDA przysłało mi taką, no nie wiem, ściągaczkę izolacji, tylko ta ściągaczka izolacji jest z wykrywaniem fazy, żeby na budowie na przykład nie dziubnąć fazowego przewodu, nie zrobić zwarcia, także do obierania płaskich kabli jest bardzo fajna ta ściągaczka. No i co? To idzie na bok, bo to będzie w filmie właśnie z tą ładowarką, a ja się teraz biorę za tego Citeka 3.6. Także jest co robić, będzie się działo. A czemu właśnie też go wziąłem? Bo tu zobaczyłem w rogu Owona. Z tym Owonem był film, tu wam go podlinkuję. On kosztuje ponad 1000. Tutaj w okolicy, nie chcę mówić cen, bo tu 1000-1500 te ceny latają Owona. Ten od około 200 zł na dzień dzisiejszy kosztuje. Dobra, idziemy do Citeka. Ten Citek tak w ogóle to chyba popełnił harakiri. Może zobaczył 200 jakąś rolniczą, że mają naładować 3,6 A i się wystraszył, zrobił sepuku. Albo ktoś go walnął z buta, albo gdzieś spadł z drugiego piętra, nie wiem dokładnie. Obudowa jest połamana, dolnej obudowy nawet nie ma. No i trzeba by się teraz rozejrzeć. Ta konstrukcja jest trochę inna od Citeków piątek. To jest jakaś starsza wersja po prostu. Widać, że na przykład jest jeszcze na przekaźniku. Zaraz sobie wszystko pomierzymy pod nie oscyloskopem, tylko pod mikroskopem. Całkiem fajna, tutaj widzę sekcję zasilania. 2 kondensatory na 400 V, takie dosyć duże, spoko. To jest bezpiecznik. I wiecie co, idziemy pod mikroskop i wszystko sobie pomierzymy. Tu jest jakaś płytka taka dziwna. Nie wiem, od czego ona jest. No ale jest. No dobra. Pierwsze co przy takich sprzętach, to byśmy chcieli wiedzieć na przykład, czy wtyczka, czy kable są ok. I co? Mamy tutaj, czekajcie, zrobimy sobie fokus. Tryb diody, potem jest ciągłość. Jest ok, nie ma zwarcia na kablu. Kabel jest dobry. Tutaj na tych 2 padach jest nasz bezpiecznik. Czyli bezpiecznik nie jest spalony, tak? To jest ta pomarańczowa kostka, bezpiecznik nie jest spalony. Teraz trzeba by znaleźć mostek prostowniczy. I ten mostek prostowniczy jest na diodach. Tu są 3 diody. Tu jest chyba 4. No ale mając nasze 400 V możemy po prostu znaleźć kondensator. To są piny kondensatora. Wam pokazuję ten pin i ten pin. I trzeba zobaczyć, który jest na masie. Nie widzę tego masowego, więc to jest pewnie plus. No i bardzo możliwe, że on tu jest na tych diodach, a że to jest to duże, to jest największe, to jest minus. Więc po prostu czerwona sonda idzie na masę, czyli teraz dotyka masy i patrzymy, co jest na plusie.
Czekajcie, musimy przejść w tryb diody. Musimy przejść w tryb diody. Pół volta jest dobrze, czyli nie ma zwarcia na naszej linii 400 V. To teraz wszystkie te diody pojedynczo w obudowie dyskretnej, czyli po prostu pojedyncze diody testujemy. 0,6. W drugą stronę nie ma nic, jest dobrze. Tą zaporowo nie ma nic. W kierunku przewodzenia ją mierzymy, jest 0,6, czyli dobrze. Tą w kierunku przewodzenia 0,6. W kierunku zaporowym nie ma nic, jest dobrze. I tu ostatnia dioda, do której niestety nie sięgnę, to ją od spodu sięgnę. To jest jej wyprowadzenie. W kierunku przewodzenia 0,6 i kierunek zaporowy, czyli po prostu w drugą stronę mierzymy diodę, nie przepuszcza, czyli jest dobrze. Czyli wiemy, że diody i raczej tutaj nasz układ prostowniczy jest ok. Tu widzimy takie potrójne, specyficzne wyprowadzenie. To jest coś, co jest na naszym radiatorze od zewnątrz, tutaj. To jest zapewne tranzystor kluczujący. I teraz widzimy ścieżki. Dwie ścieżki prądowe, ta jest dosyć gruba i sterująca ścieżka. Więc czerwony na sterującą i robimy sobie przejście, czy jest jakieś zwarcie. 1,9 V jest dobrze i 1,7 jest ok. Teraz na kanale jest OL, czyli kanał nie jest otwarty. W tą stronę jest pół volta, to jest dioda pasożytnicza wbudowana. To jest ona przy procesie produkcji powstaje z powodu tego, jak się warstwy krzemu układają, tak ma być. I teraz bramka 0,6 też jest dobrze, spoko. Tu jest HEF 4069 UBT, czyli to są po prostu noty, bramki not, czyli tu nie ma sterownika aktywnego przetwornicy, czyli to po prostu są negatory i całe sterowanie przetwornicą odbywa się na tranzystorach. Teraz nie wiem, czy one mają stałą częstotliwość działania tego typu przetwornicy, czy tu po prostu częstotliwość pracy się zmienia. Jak ktoś wie, może napisać. Tu jest jakiś tranzystor T458 pomiędzy czymś a czymś. Nie interesuje nas to za bardzo. Ten duży rezystor, może to jest rezystor pomiarowy, bo gdzieś musi być realizowany pomiar prądu, aczkolwiek jak widać chyba nie. Chyba to nie jest nasz rezystor pomiarowy, może ten rezystor pomiarowy jest gdzieś tu schowany. Trzeba by zobaczyć. Tu mam jeszcze pastylkę taką zieloną, widzicie, ta zielona pastylka to jest NTC. Zobaczymy, czy on jest dobry. Tutaj mam dwa wyprowadzenia od NTC. On ogranicza prąd przy... Tak, jest ok, 0,20 coś. Select. On ma mieć tam 10 ohmów i w miarę nagrzewania na przykład 12,5 ohma. W miarę nagrzewania po prostu ta rezystancja będzie spadać, czyli on ogranicza prąd udarowy przy podłączeniu ładowarki do kontaktu, czyli do sieci, bo te kondensatory, te duże tutaj właśnie będą się mocno ładować. Co jeszcze trzeba sprawdzić? Trzeba sprawdzić dławiki. Tu mamy dławik nawinięty, to jest dławik podwójnie sprzężony. Tu jest jakiś taki dławik po prostu ograniczający prąd. Gdzie on ma wyprowadzenia? Tutaj mamy jedno i drugie wyprowadzenie tego dławika pionowego z jakimś tam sobie rdzeniem. No 1 ohm jest dobrze. Gdzie jest ten dławik nasz sprzężony? Nasz dławik sprzężony jest tutaj, ok. Tu jest jedno pole dławika, tu jest drugie, jedno i drugie. Teraz nie wiem, jak one są połączone. Czy są tak połączone? Nie, tak też nie. Tu mamy 0,6 ohma, dobrze. No i pytanie, czy to 0,6 mi się zamyka przez inny obwód, czy tu już może mamy jakieś uszkodzenie, bo pamiętajmy, że to było walnięte. Zobaczcie, uderzenie było na tym przewodzie, czyli gdzieś tu i może oberwał ten dławik. Zobaczcie, jak on jest luźny, widzicie? One zawsze są trochę luźne, ale mi się to nie podoba. Czy on się urwał? Tak, ja widzę, że on się urwał. Też mi kiedyś Lidlówka spadła i dławik się urwał i też właśnie nie działała po podłączeniu do kontaktu. Ja tego jeszcze nie podłączałem, jeszcze nic tu nie ruszałem, tylko wiem od właściciela, że nie działa, więc po prostu szukamy przyczyny. Zobaczcie, widzicie, jaki ten dławik jest luźny? Może będzie tu widać. Kurde, ja to na oko widzę. Chyba może być to bardzo... może się uda. O, widzicie? Ten drucik w głębi, tu na środku, tam gdzie ta końcówka moja jest, on jest chyba po prostu urwany.
No dobra, to trzeba się tutaj do tego dostać i jakoś to naprawić. Także dajcie mi to chwilę pogłówkować. Zapewne będę musiał odgiąć ten tutaj radiator. Do telefonu teraz pokazuję. Ten radiator zapewne będę musiał odgiąć do góry, żeby mieć lepszy dostęp. Także robimy to. No dobrze, żeby to odgiąć, trzeba uważać po pierwsze, żeby nie wygiąć tej pionowej płaszczyzny, do której przylega tranzystor, żeby miał potem dobre chłodzenie, żeby odginając, widzicie, nie napierać tak na niego, żeby mu nie urwać, żeby nie wyrwać tych padów, więc najlepiej to trzymać ręką, zapierać się bardzo delikatnie, takim ruchem jakby nie samego odgięcia, tylko tak jakby chciał ciągnąć i odginać. Wtedy ten ruch do tyłu spowoduje, że nie będziemy pchać. Mam nadzieję, że dobrze się wysławiam z tym, co chcę robić. Widzicie? Ciągnę do góry. Aha. I teraz drugą ręką bardzo mocno w dół naciskałem, żeby to się trzymało stołu. Też ta silikonowa mata pomaga. To jest stolnica do ciasta, tak, z jakiegoś Pepko, czy z Action to było. Tak, ta stolnica do ciasta jest bardzo fajna, bo w nią się można wrzynać. No i dobra. Mamy to odgięte, podniesione. Kondensatory są w spoko stanie. O, to totalnie lata. No dobra, ja to muszę odlutować. Także dajcie mi chwilę. Wyciągnę ten dławik i zobaczymy, co tu się stało. Tego wam do mikroskopu nie pokażę, ale do JBC zakupiłem sobie taki grot. 2, 4, 5, 9, 4, 9. Taka łopata. Ja właśnie używam do takich transformatorów, na przykład do odlutowywania. Zobaczcie, wszystkie nóżki transformatora jestem w stanie pogrzać z jednej i z drugiej strony, aż za bardzo, czasami za duże. Także tu spróbuję po prostu naraz, tak wiecie, prawo, lewo, chociaż wiecie co, ta łopata jest za szeroka. No, jak to odlutować? No to po prostu nożem może. Dwa naraz nożem, prawo, lewo pójdzie. No dobra. Nożem albo grotem dorynien tak zwanym. Mam taki grot, nazywam, że to jest dorynien, Fabi tak mówi, pozdro Fabi. 2, 4, 5, 9, 6, 6. Podaję, bo się potem nie chcę w komentarzach odpisywać, jakich grotów używam. Co jakiś czas ktoś pyta. Tak, widzicie? Dwa pady naraz, prawo, lewo i będę wyciągał dławik narzędziem. Jedne z moich ulubionych narzędzi. Dostałem od widza, jak byłem w Warszawie. Bardzo dziękuję. Metalowe nie topią się, tylko trzeba uważać, żeby tego dławika nie porysować, bo on jest izolowany. Każdy ten drucik nie może się dotykać. Także bardzo delikatnie, albo można dwie termokurczki takie cienkie założyć na tego typu narzędzie i wyciągamy. Także dajcie mi to zrobić i widzimy się za chwilę. No dobra, udało mi się to wylutować. Zobaczmy. Widzicie? Ten drucik jest od prawej do lewej zawinięty. Tutaj. Chyba tym zipem są oddzielone, żeby się przypadkiem nie dotknęły te przewody nigdy. Tak mi się wydaje, że to właśnie jest po to. Całość jest zamocowana. Tu powinien być jakiś klej na gorąco chociażby, żeby to umocować w miejscu. No ale jak widzicie, do tej podstawki to nie zostało zamocowane. No i w tym miejscu po prostu puścił ten drucik. Jest urwany. Ja postaram się odlutować te wszystkie druciki, odwinąć je, wszystko cofnąć, potem to wkleić. Jeszcze raz może uda mi się je ładnie zawinąć, przylutować, żeby to było mechanicznie wytrzymałe na przyszłość. Także zaraz tu pokombinujemy coś z tym, żeby to naprawić. Mógłbym to teraz złączyć, ale jak to będzie pracować, no to po prostu to znowu zaraz pęknie. Tu by trzeba jakiś klej na dół wsadzić, nie ma za bardzo jak, bo ta szczelina jest dosyć wąska. Ona nie wygląda. Tu są te moje cążki. Wziąłem termokurczkę, nie zaciskałem jej po to, żeby właśnie można było ją później zdjąć. Nie, żeby nie uszkodzić izolacji na tych drutach. No dobra, widzimy się za chwilę, jak tu coś wykombinuję. Dobra, już jeden na próbę zrobiłem. Słuchajcie, tu pod ten karkasik sobie wziąłem wimadełko, jak widać się teraz wszystko ładnie rozpływa i ten drucik trzeba tutaj wymanewrować. Trochę odgiąć, wyprostować. No do filmu to zawsze się nie udaje. No dobra, jest już luźny. No i drugi tak samo. Wiecie co, ja to zrobię nie pod mikroskopem, tylko na oko, bo lepiej widzę. Ale rozumiecie technikę. No i powiem wam bardzo dobrze, że to ruszyłem, bo przy odlutowywaniu ten też puścił. Od tego ruszania się pewnie już było zmęczone, więc też pękło, więc za jakiś czas też by to pewnie pękło. Teraz po prostu tu naniosę trochę kleju na gorąco,
wkleję ten karkasik, żeby to się nie ruszało. I jak to sobie się tak przyklei, to potem polutujemy, jakoś tu wyrzeźbimy coś. No i zobaczcie, jak pięknie to naprawiłem. Która jest strona oryginalna? To znacie. Tu jest jedna strona, tu widać klej na gorąco już pod tym dławikiem jest, tutaj wystaje. Musiałem wydrapać, żeby w tych kanałach go nie było. Tu mam takie resztki wydrapane, pokazuję do telefonu. No i teraz druga strona. Tak wygląda druga strona. Widać tutaj moją naprawę. Zrobiłem tak, żeby to się nie urwało. Pokażę Wam jak, tylko pokażę jak to zrobiłem w skali makro. Albo dobra, jeszcze pod mikroskopem. Tu mam taki drucik, który ma chyba 7 końcówek. Przypasowałem sobie ile tych włosków. Zobaczcie, widzicie ile tych włosków? Przypasowałem sobie ile tych włosków. Wyszło mi, że około 3 włosków to jest grubość tego drucika, więc wziąłem sobie 2 włoski, skręciłem ze sobą 2 włoski, bo jak złożę je na pół, to będzie 4, więc to jest dość dużo. I teraz tak, patrzcie. Składam sobie na pół, trzymam pensetą i teraz takimi płaskimi szczypcami łapię i sobie zwijam. Zwijam. Chodzi głównie o to, żeby jak najciaśniej się zawinęło na pensecie. Widzicie? I takie mam oczko. Jeszcze jest dość duże to oczko, więc łapię sobie na końcówce pensety i robię takiej grubości oczko, żeby wchodziło nam dosyć ciasno, ale z lekkim luzem na nasz, że tak powiem, ten drucik, który na cewce chciałem przedłużyć. O, i mam takie coś. Na czym to pokazać? Czekajcie. Pokażę Wam może na tym. Tylko jest. Szkoła jest chyba za małe. Już Wam pokazuję. Czekajcie, bo to jest ciekawy sposób, fajny. O. Weszło. I teraz, widzicie, to jest trochę luźno, trochę lata, nie trzyma się. Więc pozycjonuję to sobie i po prostu ściskam, tak jakbym chciał. Widzicie, rozpłaszczyłem to oczko na płasko, ale już mi się bardziej trzyma na elektrodzie. Odginam, tylko trochę wyżej. Załóżmy, o, trochę wyżej, żeby był dobry styk na tej długości elektrody razem z miedziuchą, bo to nam to oczko tylko trzyma. Ono nie powinno przechodzić nam pracować, więc im dalej możemy je dać, o na przykład tyle, no to załóżmy tu mamy 2-3 mm takiego odcinka, który będzie się ładnie stykał z naszym przewodem. Zalutowujemy i po prostu jak to jest tak zaciśnięte, to przy lutowaniu nam to po prostu nie spadnie. Tu mi się rozwaliło, no ale rozumiecie technikę. Także taką techniką naprawiamy urwane dławiki, przewody, cewki, tak przedłużamy. Także właśnie tak zrobiłem. Jest przyklejone, widzicie, to już nie lata. Jak ja to przylutuję, to jeszcze myślę dookoła to zaglutować na naszym tutaj PCB-ku. Po prostu albo glutować, czy nie. Kurde, trochę mało jest tu miejsca, nie wiem. A zaglutujemy, nie wiem. Odpalmy, zobaczymy, czy to działa. Dajcie mi to przylutować i uruchamiamy ładowarkę na testy. No dobra, jest przylutowane. Teraz możemy sobie zmierzyć przejście. Jedno z drugim 002, bardzo dobrze. I też mamy przejście, jest fajnie. Strona sieciowa jest ok. Znaczy tyle, co zmierzyłem, to jest ok. Co jeszcze? No tutaj wypadałoby też obejrzeć stronę wtórną. Czy tu ktoś coś robił? No nie wiem, czy tego przełącznika ktoś nie lutował. Czy to fabryka tak brzydko lutuje? Może fabryka. Nie wiem. Ktoś też był. Na pewno ktoś tu był, bo zobaczcie. Ten dławik jest oderwany tutaj od kleju. To raczej nie odrzucenia. Tu brakuje elementu, ale to mogło być puste. Ten dławik jest z grubszego drutu, nic nie popękane. 25 amperów. Kurde, jaki bezpiecznik. 25 amperów. Czy to 2,5? Nie no, 25. 25 amperów bezpiecznik. Jest przekaźnik, jest to spoko. Teraz tak. Strona wtórna. Tu mamy diodę. Widzicie, te dwie nóżki środkowej nie ma.
Zobaczymy sobie, jak na tej diodzie to wygląda. Tu się ładują kondensatory w tą stronę, a w drugą stronę musimy przyłożyć, chwilę poczekać, aż się kondensatory wyładują i mamy 0,3 V spadku napięcia na tej diodzie, czyli to jest dioda jakiegoś Schottkiego. Także spoko. Możemy też przełącznik sobie sprawdzić. Pionowo, jak jest to i to jest jedna blaszka, więc tutaj będzie przejście. Widzicie? No dobra, źle dotykam. 0,02, czyli przełącznik ma ciągłość jakby konstrukcyjną. Teraz będę naciskał go podczas pomiaru pod skos. Nie ma, jest OL. No, coś tam łapie, ale pewnie przerywa ten przełącznik. Powinno być 0 ohmów. Też wiecie, ja też tak niedokładnie tu mogę mieć styk. Także zrobimy tak. O, jest 0,3. Puszczam. Oj, trzyma. Jak będą problemy z przełącznikiem, to najwyżej jeszcze trzeba będzie przełącznik zrobić. Albo ja mogłem też sondę tak położyć, że dotykałem dwóch terminali naraz. Nie wiem, o co chodzi. Czemu było 0,3? O, widzicie? Trzyma. Dobra, czyli tu może być przełącznik jeszcze być. Coś nie halo może być z przełącznikiem. Chyba że jakieś pojemności się ładują i po chwili przestanie. Nie, jest cały czas zwarcie teraz. Dopóki nie na przykład. Mega ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe, widzicie? Chyba że dotykam ścieżki jakiejś. Czekajcie, bo chcę wam pokazać i robię tu jakąś popelinę. Chyba jest dobrze. Wydaje mi się, że ta przelotka to mogła być. Ścieżka. Dajcie mi się pobawić, nie chcę przedłużać tego filmu. Zobaczymy, czy on się przywiera, czy nie. Dobra, zrobiłem pomiary i zobaczcie. Tu jest ścieżka, która jest połączona z tym. I jak dotykałem tu, czyli przejście przez to do tej ścieżki, jak wsadzałem sondę, to tutaj zdrapałem troszeczkę solder maski i mi łapało na zwarcie. Jak myślałem, że mierzę ten punkt, to mierzyłem tutaj, więc jest przełącznik, jest ok. Nie ma co przedłużać, chyba po prostu odpalamy. No, tak mi się wydaje. Tu są jeszcze kondensatory Glucksona. Trochę są brzydkie od góry. Tylko nie wiem, czy to jest klej, czy one się po prostu... Dobra, zmierzymy je jeszcze, no. Niech wam będzie. Te kondensatory to są 1000 mikro 16 V. One są połączone równolegle. Teraz tak. Mamy sobie, to jest plus. Tak mi się wydaje, że to jest plus. To jest chyba masa. Mam ustawione na kondensatory. 2 mF, bo są 2 po 1000, czyli 2000, czyli 2 mF pokazuje 2,1 mF, jest dobrze. Nie pokazuje kąta stratności, ani ekwiwalentnej rezystancji szeregowej, czyli ISR, ESR, no ale jak pojemność jest ok, no to co, po prostu podłączamy. A, jeszcze opto. Tutaj jest transoptor, jest dioda, tam gdzie jest czerwone to jest zwykle anoda tej diody. Nie, czekajcie, muszę zmienić. Czasem ten selektor nie wpada idealnie w swoje miejsce, ale ogólnie miernik jest całkiem spoko. Jak tu jest na naszym opto? Gdzie jest nasze opto? Tu jest opto. Tu jest, jak widać, chyba anoda, katoda. Tak, jest 1 V na diodzie. I teraz tu jest chyba nasz tranzystor. Nie wiem jak, więc mierzę wszystko. Nie ma żadnych zwarć na tranzystorze, czyli jest dobrze. Gdyby był zwarty tranzystor w opto, bo czasami się zwiera, jak jest zwarta przetwornica, to zwarty jest często tranzystor. Zwarty tranzystor mówi ładowarce zgaś się, wyłącz się, więc wymieniamy na nowy układ, który działa i ładowarka nie startuje, bo jest na przykład właśnie zwarty tranzystor w transoptorze. Tranzystor w transoptorze, tak. Tu jest jaki dokładnie? CNY 117? Chyba tak.
Nie wiem, nie widzę. Nieważne. CNY17F. No taki wiecie, transoptor nie, który ma 4 wyprowadzenia, tylko ma 6, bo jeszcze można na bazę podać i możemy sami zadecydować o wyłączeniu przetwornicy. Dobra, nie przedłużam, bo to się wszystko rozciąga. Podłączamy. Tu jeszcze go trzeba przytrzymać. Powiem tak, dętka i nożyczki to najlepsze gumki, nie? Jak szeroką wytniemy, tak mocno będzie trzymać. Bardziej rozciągliwa musi być cieńsza. Jak ma dobrze trzymać, to może być taka gruba. Ja to przełożę, założę i uruchamiamy. Na razie na pusto, bez akumulatora. W szeregu do naszego watomierza jest żarówka ochronna 400 W. Jeśli będzie zwarcie, ona się zaświeci i raczej mniej tu powinno coś wybuchnąć, jeśli miałby coś wybuchnąć. Dałem kliny do paneli na gumkę, żeby przytrzymać to wszystko w tej obudowie, a raczej resztkach tej obudowy, żeby dało się jeszcze zmieniać tryby. No i co? Jak zwykle okulary ochronne i próba. 3, 2, 1. Ok, coś tu się świeci. Motocykl, auto, śnieżynka. Spoko, czyli można na razie zmieniać. To wyciągam akumulator i robimy testy obciążeniowe. Dobra, oczywiście okulary ochronne. Teraz trzeba naprawdę uważać. 0 amperów płynie do naszego akumulatora. Akumulator ma 12,8. Te ampery nie działają, bo jest tylko jako woltomierz sobie zrobiłem taki. Halogen ochronny, watomierz. Podłączamy. Czy da się wybrać teraz tryb? O, da się wybrać tryb. No spoko. Klikniemy na wyłącz. Nawet nie wiedziałem, że te CITEKi tak działają. No i 3, 2, 1. Nie, boję się. 2,7 W. Uwaga, damy tryb motocyklowy. Ja pierdzielę. Ja się wystraszyłem. Przekaźnik kliknął. Myślałem, że coś wybucha. 0,7 ampera. 13 W. No to by się zgadzało. Przy tych 13 V. Tylko czemu jest tylko te 13 V? Ale prąd jest cały czas. No dobra, to jest ograniczenie prądowe, więc zanim to rośnie, no to dobra, spoko. O! Słyszę takie jakby się coś ładowało. Czy coś śmierdzi? Nie wiem, ale trochę zaczęła piszczeć. 13,6, 2,5 ampera, 45 W. Ok, niech będzie. Coś tam jakby się odzywało. O Jezu. Ona tak trochę piszczy, wy tego nie będziecie słyszeć. A tak było. To może być dlatego, że ona nie ma sterownika stałej częstotliwości, tylko może częstotliwość zwiększa pracę tej przetwornicy. Ja nie chcę jej mierzyć tam po stronie fazowej za bardzo. Jest już późno, jestem trochę zmęczony. Nie róbcie takich rzeczy, jak jesteście zmęczeni. Ja mam taką zasadę, że jak jestem zmęczony, to nie robię niebezpiecznych rzeczy. No co, póki co wygląda, że działa. Ja ją tak zostawię na dłuższy czas i wygląda, że mamy sukces. Dobra, ja tu muszę zrobić testy i za jakiś czas podsumujemy sobie cały ten film. Dobra, słuchajcie, jakiś czas minął. Tu może po tym zegarku się tu myślicie ile. 1,3 ampera sobie płynie, 14,3. Ja mam też termowizję dosyć nową, T2L. Zaraz ją wam pokażę. Sobie zobaczymy w termowizji, jak gorący jest ten CITEK. To jest ta żółta od X-Infrareda. Ja miałem T2L, ona była do 100 stopni, ta jest do 550 albo 450, tak dosyć wysoko, więc załączam i zobaczymy. No jesteśmy w termowizji, tak to wygląda. Tu się po tej stronie coś grzeje dosyć tak 45 stopni, ale to normalne. Ja się postaram nie porazić niczym. Jak to wygląda? 70 stopni na naszej diodzie w okolicy, czekajcie. Jakoś to trzeba położyć. Dobra, tu jest strona fazowa. 95 stopni, co ma? Rezystor ma 100 stopni, to może być rezystor pomiarowy, chociaż nie wiem, on tam nam nie wychodził jakiś nisko. Nie wygląda to źle. Wygląda to właśnie tak, jak powinno wyglądać.
Także uznajmy, że naprawa jest zakończona, ja idę zgrywać materiał. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć! Może śmieszny plus ostro z kratami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.